Gastrotrasa. Czy to lepsze śniadanie niż jajecznica z cebulką? Znowu jemy granity. A to znacie z naszego filmu z Palermo. Krzywie się, nie krzywie się i krzywie się. To w środku to masakra. No i na końcu kontrowersyjnie. Catania na Sycylii. Ten street food uzależnia. Nazwaliśmy tak ten film, bo mimo tego, że mieszkamy tutaj już ładnych kilka lat, to co oferuje to miasto, to jest istny szok. Zostańcie z nami do samego końca, bo na kolację zaplanowaliśmy coś nie tak popularnego w Polsce, może trochę kontrowersyjnego, więc sami nie jesteśmy pewni, czy jesteśmy na to gotowi. Lubicie jajecznicę ze szczypiorkiem? My idziemy teraz na takie śniadanie, że podobno jest tak uzależniające, że jak się to zje, to już nigdy nie będziecie chcieli tych jajek i tego szczypiorka. Pasticceria Savia to jest to miejsce, do którego przyszliśmy, bo przede wszystkim ma bardzo długą tradycję i jest bardzo polecane. Na Google'ach ma ocenę 4,4. Generalnie opinie o tym miejscu są bardzo dobre. Jest kilka mniej pozytywnych, które mówią, że tu panuje jakiś chaos i jest generalnie przereklamowane. Zaraz się to okaże i sprawdzimy to dla Was. Wyobraźcie sobie taki zapach o poranku z piekarni, który jak idziecie to czuć we wszystkich uliczkach praktycznie. Przeszliśmy za tym zapachem tutaj i dostaliśmy cipolinę, która jest krucha z zewnątrz, maślana w środku i kryje w sobie niespodziankę, którą każdy prawdziwy Polak polubi. Cebulę o bardzo delikatnym, wręcz słodkim smaku. Ale to jest dobre. Ale pyszne. Cebulka. Ja jak większość Polaków jestem ogromną fanką cebuli, więc tutaj naprawdę się nie zawiodłam. Jest przepyszna, karmelizowana, słodziutka. Oprócz cebuli cudowne połączenie ciągnącej się ciepłej mozzarelli, szynki pysznej, sosu pomidorowego, no i tego maślanego ciasta. Niebo w gębie. Pachnie obłędnie, samym masełkiem. Jak ktoś lubi masło i maślane rzeczy, cudowne. Okej, przechodzimy do tego, co kocham najbardziej, czyli do granity, która jest podobno całkiem inna niż ta w Palermo. Zjemy tak jak należy. Odrywamy to. I kompletnie inna masakra. Powiem wam w tajemnicy, wolę tą. Pewnie nie wszyscy wiedzą, co to jest granita, więc jest to niby deser, ale w Catanii często się go je jako śniadanie, w połączeniu z brioszką najlepiej. I w odróżnieniu od innych miejsc na Sycylii, na przykład jak w Palermo, ta w Catanii jest bardzo gładka. No, zawdzięcza to temu, że ją bardzo długo wyrabiają i dlatego jest taka gładziutka jak sam. Krótka historia granity jest taka, że zawdzięczamy ją Arabom. To oni przywieźli tutaj deser. Nazywał się sherbet. To była woda z sokami z owoców, która była schłodzona, ale w Catanii to ma całkiem inny wymiar przez to, że mamy tutaj Etnę i kiedyś używano do chłodzenia tych deserów śniegu z Etny, który był przechowywany w jaskiniach, żeby można go było jeść przez cały rok. A jak chcecie wiedzieć, jaką granitę jedliśmy w Palermo, w opisie znajdziecie film. No to zjedliśmy tutaj cipolinę i zjedliśmy tutaj granitę, naprawdę warto było przyjść.
Niektórzy mówią, że jest to miejsce lekko przereklamowane. Wcale się z tym nie zgadzamy, bo było naprawdę smacznie. Może te opinie wynikają trochę z faktu, że bywają tutaj duże kolejki, no ale wiecie, jak miejsce jest mocno reklamowane i naprawdę warte odwiedzenia, to chyba stąd się to bierze. Kolejki raz mogą wynikać z tego, że to miejsce jest bardzo znane, ale dwa, też wybierając się w takie miejsce, trzeba pamiętać o tym, jak na Sycylii w takich pasticceriach się zamawia. Czyli jeśli chcesz zjeść przy stoliku, to zamawiasz u kelnera przy stoliku, a jeżeli chcesz zjeść przy barze, to najpierw musisz iść do kasy, zamówić przy kasie i dopiero wtedy odebrać przy barze. Teraz idziemy w miejsce, w którym zjemy coś, co znacie z naszego filmu w Palermo. Tutaj wygląda to trochę inaczej i zobaczymy, czy też inaczej smakuje. Okej. Spettacolo. Ciao. No, thank you. Idziemy zjeść w okolicznościach przyrody. Pachnie pięknie, ale zobaczymy, czy smakuje tak jak ta z Palermo. Wielki test i wielki werdykt. Która lepsza? Ta z Catanii czy ta z Palermo? Arancino czy arancina? Będzie zdziwienie. Takie same. Daj się też załapać na kawałek. Ze serem. Kompletnie inne. Wiesz, co jest innego? W tych w Palermo były wyczuwalne ziarenka ryżu, a ta tutaj jest taka bardziej maślana. Te ziarenka są takie połączone ze sobą. Ale wiecie co? Srał pies aranciny. Ważne, że jest ragu z ciągnącym się serem. I to wystarcza. Jest pysznie. Okej, to tradycyjnie dla tych, którzy nie widzieli naszego filmu z Palermo, opowiadam, czym jest arancina. Arancina jest kulką ryżową, otoczoną w panierce z bułki tartej, smażoną na głębokim tłuszczu, a w środku jest ragu, czyli mięso mielone. To jest tradycyjna wersja aranciny i jest mnóstwo różnych. Jest też mnóstwo różnych innych, jakbyście chcieli zobaczyć, jak jedliśmy w Palermo, to zobaczcie sobie ten film, który jest tu, albo tu. A i zasubskrybujcie. A jak dobrze wiecie, są cycki, są lajki, więc teraz pora na cycki świętej Agaty. No to uwaga, teraz coś specjalnego. Powiedzcie, czy nie chcielibyście mieć choć przez chwilę w ustach piersi świętej Agaty? Pyszne połączenie ricotti i marcepanu. Uwielbiam. Jest jeszcze szuteczek. A to dla męża szuteczek.
tak się krzywię, bo to jest tak mocno słodkie. Za każdym razem jak to jemy, to mam tak, że zasładzam się cały, a później mówię, co jeszcze łyżeczka, jeszcze kawałek. Zawsze zjadam Ostatnie. Krótka legenda na temat. Agata, zanim była święta. O! What's that? Okay. È la terza festa al mondo. Oh. In the world, la terza. Santiago de Compostela, Perù, è la terza lei, appunto. Meraviglioso. Sì. Okay, grazie. O jej rękę starał się Kwintian, namiestnik rzymski, i ona odrzuciła jego zaloty. W związku z tym oddano ją do domu publicznego. Gdzie dalej zachowała dziewictwo i za karę skazano ją na tortury, między innymi obcięcie piersi. W tym samym czasie zaczęło się trzęsienie ziemi, zaczęło niszczyć miasto. W związku z tym wszyscy się wystraszyli i postanowili zaprzestać tych tortur, bo myśleli, że to jest kara za to, co robią. No ale jak się skończyło, to mimo wszystko dalej spalono ją w rozżarzonych węglach. Także mimo tego, że to jest smaczne, to historia jest średnio smaczna. Okej, to zostańcie z nami, bo teraz idziemy na Irysa, a później nie znaleźliśmy jeszcze tej knajpy, w której chcemy zjeść to coś, ale zjemy. Grazie mille. Cioccolato. Perché questo è Iris? Questo nome Iris? Perché? Iris è antico, da una festa. Precisamente nasce a Palermo, è dedicato a una festa. Sì. Ok, Iris. bene, grazie Grazie. mille. Sycylijskie napoje. To jest Iris. Zeszliśmy z głównej drogi, która prowadzi w stronę Etny, tylko po to, żeby zjeść coś, co chyba już będzie tradycją Katanii. To jest taki pączek, ale inny niż wszystkie inne. Smażony oczywiście w oleju, ale w środku jest, zobaczcie co. To jest na ciepło. Tak, wow, jest gorący będzie. Taką Ale czekoladą taką, wiecie, taką bestialską, że tak powiem, no taką typową, to poczułam. prawdziwą czekoladą. sypie. Ja pierwszy. Ale naprawdę, to jest super, taka prawie budyniowa czekolada. A no, budyniem czekoladowym, teraz dobrze. To nie jest Nutella czy coś. Dobra, nie? Ale gorzka czekolada. Gorzka, właśnie o to chodzi. Budyniowa i gorzka. Ona jest, znaczy to jest Słodkie ciemna bardzo. czekolada, to nie jest mleczna czekolada, ona nie jest gorzka. To nie jest mleczna czekolada, jest ciemna, ale ona jest słodka, tylko nie aż tak bardzo, nie do brzygania. Naprawdę to jest coś, co można zjeść, nawet jak się jest najedzonym, więc specjalnie przyszliśmy tutaj, bo już dosyć dużo zjedliśmy, jak widzieliście, a mimo wszystko mamy ochotę to ciągle jeść. No patrzcie na to. Są z ricottą, z nutellą, z nadzieniem pistacjowym. Wszystko Bardzo są na słono. Bardzo gorąco Wam to polecamy. A do picia mamy lokalne napoje, w sensie sycylijskie. Ten jest z czerwonej pomarańczy, która w tej chwili ma swój okres dojrzewania. Zobaczymy, jak to smakuje. Ja pierniczę. No, naprawdę to jest pyszne. Fanta koło tego nie stała nawet w tym samym kraju. Jezu, to jest taka lemoniadka cukierkowa. Taka, nie? Podaj jeszcze tą kolkę.
Jeszcze coli spróbujemy. Ale fajna. Taka, jakby to powiedzieć, delikatna, nie taka chamska. No to wasze zdrowie i idziemy. Grazie. Ciao, ciao. O Jezu, ale jestem przesłodzony. No masakra. Ja też. Konia z kopytami to bym już nie zjadła na pewno. A bez kopyt? Jesteśmy w zajebistej dzielnicy, niedaleko głównej tej arterii takiej w stronę Etny. Po prostu dzielnia jest szemrana jak nie wiem. Ale robią mięcho z grilla. Specjalnie przyszliśmy tutaj, bo wiecie jakie to jest mięso? Zdradzamy? To jest konina. Bez kopyt oczywiście. Każemy na talce jej, zobaczymy. No zjesz kawałek. Koń musi wypałek, nie. Queste sono polpette di cavallo Sì. classiche e quella è la fettina di carne di cavallo. Poi abbiamo la polpetta ripiena col pistacchio e la Philadelphia di cavallo e l'involtino di cavallo, cipolla e formaggio. Perfetto, perfetto. Questo è mio. Sì. Grazie. Nie mogłem się powstrzymać, już ugryzłem, ale patrzcie jakie to jest mięciutkie. Wiecie, że to jest konina, nie? Około 25 lat temu pojechałem do Werony po to, żeby kupić marmur, bo importowaliśmy marmur wtedy do Polski. I zabrali nas na obiad i spytali się, czy chcemy stek z konia. Oczywiście ja powiedziałem, że chcę bardzo. Dali mi tak mocno wysmażony, bo nie wiedziałem jak to powiedzieć, powiedziałem, że well done, bo tak umiałem. Dali mi tak mocno wysmażony, że jak rozmawialiśmy przy obiedzie, to ja tylko tak jeden kęs przez po prostu pół godziny, takie było twarde. Podejrzewam, że to tutaj nie ma nic wspólnego z twardością. Kotleciki też bardzo miękkie, prawda? Wszystko jest tak mięciutkie, przepyszne, na pełno smaku i tu nic wielkiego nie ma. Jest tylko kotlet i buława. Przepyszne. Pachnie inaczej niż mięsa, jakie znam. Bardzo ostro, ja bym tak powiedziała. Trochę wołowina, trochę dziczyzna. Dokładnie pomiędzy. To miejsce jest takie prawdziwe, że przyjdźcie tutaj. Nie cykajcie. Powiedzcie, że znacie Lewandowskiego, bo jesteście z Polski. Jesteście swoi. No już tutaj Mateusz pokazał ze wszystkimi panami dookoła. O sporcie, formule. Trochę takie podejrzane. Ja tylko przypomnę też, że Catania jest na pierwszym albo na drugim miejscu z najniebezpieczniejszych miast w Europie. Tak. Ale nie czuć tego. Kompletnie tego nie czuć. Wiele razy tu byliśmy, często wieczorem i nigdy nic takiego nie poczuliśmy, nawet właśnie w takich miejscach jak tu. Dziwny smak ma, taki kwasinawy trochę. Tak pachnie właśnie. Ja się zastanawiałam, czy będę to jeść. Trochę mam ochotę na mięso, więc myślałam, że jak mi ładnie zapachnie, to się jednak skuszę. Wiesz, jakie to jest pyszne? Wiesz, jak to jest straszliwie pyszne? Ja zapachem też czasami decyduję, jak mi zapach nie podchodzi, to... A ja będę jadł teraz stek razem z buławą. Ok, czyli zapłaciliśmy za to 5 euro za tą bułę. Jak dla mnie warta jest 15 euro. No i to mięso, które jak ktoś lubi no, tego typu mięso, też jest po prostu przepyszne. I też zapłaciliśmy za to 5 euro, za te 2 kotlety. Także tyle żarcia za 10 euro, że masakra. Idziecie sobie po ulicy, widzicie tą macellerię, czyli rzeźnika i możecie sobie zjeść to prosto z grilla, świeżutkie robią to przy was. Naprawdę, naprawdę polecamy. Okej, no dzisiaj to będzie koniec, ale zostańcie z nami, bo jeszcze szybciutkie oceny. Okej, grazie, ciao, piacere conoscerti. Marco io mi chiamo, ciao, piacere. Quando io dico non avevo tempo di perdere, Non avevo tempo di tendere, Peddire. Questo è siciliano? Sì. Dialetto? Sì, dialetto. Quando non avevamo tempo di peddire. Ok. Grazie, ciao, arrivederci. Ciao. Ci vediamo, ci vediamo. Ah, ok. Ok, ciao, ciao, grazie dove mille. sei? Sì, che tu
viviamo, Dì a viviamo... tutti che siamo i numeri uno. Sì, oh, sì, io, perché siamo qua. Siamo numeri uno, facciamo tutto giornalmente. Grazie a mille, voi. ci vediamo. Ciao, ciao, buon grazie, grazie. Cześć. 3 słowa umiem po włosku, 2 rozumiem, ale jest tutaj zajebiście. Ja nie mogę z tymi ludźmi nawet strach zaczynać, bo to się nie kończy, nie? I gadasz, nie wiesz nawet o czym, ale przychodzi mąż, babcia, dziadek i też muszą cię już znać, bo inaczej to nie przeszło. Kochani, dzięki za dzisiaj i szybka ocena w tej chwili. Tutaj się wyświetlają rzeczy, które jedliśmy. Nadajemy im wartość w skali od 0 do 5, a 6 to już takie na maksa, jak gotowały nasze mamy. Powiedzcie, czy się z tym zgadzacie, czy nie? No jedz, stary. Innych. Gdybyście chcieli zobaczyć, jak jedliśmy w Palermo, to zobaczcie sobie ten film, który jest tu, albo tu. Bo nie będziemy